Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Święta zbliżają się wielkimi krokami, a to oznacza idealny czas dla wszystkich fanów pierników. W tym sezonie piekliśmy już korzenne babeczki i babkę, a dzisiaj zaszalejemy i przygotujemy kostkę piernikową przełożoną delikatnym ptasim mleczkiem. Zainteresowani? Jak zawsze zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Przy okazji dajcie znać, w jakiej formie najbardziej lubicie pierniki. Zapraszam Was na film i biorę się do roboty. Przygotowanie naszej kostki piernikowej zaczynam na kuchence. Do rondelka przekładam 200 g masła, 120 ml mleka oraz 200 g brązowego cukru. Zawartość naczynia podgrzewam przez kilka minut na niskim ogniu, stale mieszając tylko do chwili, kiedy cukier i masło się rozpuszczą, a całość utworzy jednolity płyn. Wtedy ściągam rondelek z ognia i odstawiam do całkowitego wystudzenia. Podczas gdy syrop stygnie, możemy zająć się składnikami suchymi. Do przygotowania ciasta będziemy potrzebować 400 g mąki pszennej, 2 łyżeczek proszku do pieczenia oraz przypraw takich jak cynamon, suszony imbir, gałka muszkatołowa, mielone goździki i mielone ziele angielskie. Każdej przyprawy dodaję po 2 płaskie łyżeczki, co da nam dobrze doprawiony aromatyczny piernik. Jeśli nie chcecie sami składać mieszanki, możecie użyć gotowej, sprawdzi się równie dobrze. Na końcu dodaję niewielką szczyptę soli i przesiewam wszystko przez drobne sitko, żeby pozbyć się grudek. Składniki suche jeszcze krótko mieszam przy pomocy rózgi, tylko do rozprowadzenia dodatków w mące. Wtedy dodaję do niej wystudzony cukrowo-maślany syrop, 200 g miodu, u mnie wielokwiatowy, ale równie dobrze sprawdzi się rzepakowy, 3 duże jajka i 1 łyżeczkę pasty waniliowej. Jeśli nie macie pod ręką pasty, możecie użyć ekstraktu lub podmienić część cukru na taki z wanilią. Zawartość naczynia na początku mieszam przy pomocy zwykłej drewnianej łyżki, tylko do chwili, kiedy płyn zwiąże większość składników suchych. Wtedy zmieniam łyżkę na silikonową szpatułkę i mieszam tylko do momentu, aż przestaję widzieć ślady suchej mąki. Warto zgarniać ciasto z dna naczynia, ponieważ tam zbiera się najwięcej mąki i najłatwiej ją przegapić. Jeśli tak się stanie, możecie skończyć z widocznymi grudkami w upieczonym pierniku, dlatego warto zwrócić na to uwagę. Tak przygotowane ciasto przelewam do natłuszczonej i wyłożonej papierem do pieczenia blaszki o rozmiarach 18 na 28 cm. Rozprowadzam je równo po całej powierzchni formy i wyrównuję jego wierzch. Ciasto powinno być dosyć płynne, więc nie powinniście mieć z tym żadnego problemu. Tak przygotowany piernik trafia do piekarnika rozgrzanego do 170 stopni Celsjusza w funkcji góra-dół na około 50-55 minut do suchego patyczka. Jeśli ciasto będzie się zbyt szybko rumienić, możecie przykryć je kawałkiem folii aluminiowej. Gotowy piernik wyjmuję z piekarnika i odstawiam w blaszce na około 15 minut do lekkiego przestudzenia. Po tym czasie wyciągam ciasto z formy, pozbywam się papieru do pieczenia i przekładam je na kratkę, gdzie studzę piernik całkowicie. Około 2 godziny powinny wystarczyć. Kiedy czuję, że ciasto jest już chłodne, zabieram się za galaretkę. Do 200 ml gorącej, świeżo zagotowanej wody dodaję 1 opakowanie galaretki pomarańczowej. Zawartość dzbanka mieszam do rozpuszczenia proszku i odstawiam do chwili, kiedy będzie chłodna, ale jeszcze nie tężejąca. Czas potrzebny na wystudzenie galaretki spożytkujemy na odpowiednie przygotowanie piernika. Moje ciasto dosyć mocno wyrosło na środku, co będzie przeszkadzać w uzyskaniu ładnego, płaskiego wierzchu, dlatego odcinam górkę i odkładam na bok. Sprawdzi się jako przekąska dla kucharza. Uzyskane w ten sposób w miarę równe ciasto przecinam wzdłuż na pół przy pomocy długiego noża z ząbkami. Warto się do tego przyłożyć, bo różnice w grubości uzyskanych blatów będą widoczne po pokrojeniu ciasta w kawałki. Górny płat piernika układam w umytej, wyłożonej papierem do pieczenia i folią rantową blaszce, w której wypiekałem ciasto. Następnie wykładam na niego 100 g powideł śliwkowych i rozprowadzam je cieniutką warstwą po całej powierzchni. Zamiast powideł śliwkowych możecie użyć konfitury porzeczkowej lub innej waszej ulubionej. Ważne jest tylko, żeby była lekko kwaskowa.
Spód naszej piernikowej kostki na chwilę odstawiam i wracam do pianki. Do dużej miski wlewam 400 ml zimnej 36% śmietanki. Ubijam ją przy pomocy miksera, aż stanie się puszysta i podwoi swoją objętość. Nie ubijajcie jej na sztywno, bo skończycie z ciężką, nieprzyjemną warstwą. Całość ma być dosyć płynna, ale puszysta. Po osiągnięciu odpowiedniej konsystencji zmniejszam obroty miksera na najniższe możliwe i zaczynam dodawać wystudzoną galaretkę. Robię to wąskim strumieniem, powoli, stale mieszając zawartość naczynia. W ten sposób w śmietanie nie utworzą się nieprzyjemne grudki z żelatyny. Według mnie lekki posmak galaretki pomarańczowej fajnie pasuje do świąt i samego piernika, ale jeśli nie macie takiej pod ręką, możecie użyć cytrynowej lub krystalicznej, sprawdzą się równie dobrze. Po dodaniu całej galaretki krótko mieszam całość jeszcze przez około 30 sekund, żeby się upewnić, że wszystko połączyło się tak jak należy. Gotową piankę przelewam na przygotowany wcześniej spód naszego ciasta i rozprowadzam ją równą warstwą po całej powierzchni. Zróbcie to dosyć delikatnie, żeby nie wybić całego powietrza ze śmietany. W tym momencie są dwie możliwości. Jeśli wasza pianka zaczęła od razu tężeć i czujecie to bardzo wyraźnie pod szpatułką, od razu wyłóżcie na nią odwróconą drugą połowę ciasta. A jeśli tak jak u mnie pianka jest nadal dosyć płynna, włóżcie blaszkę do lodówki na nie więcej niż 5 minut. Chodzi tylko o to, żeby pianka była w stanie utrzymać ciasto, ale nadal była klejąca, żeby piernik mógł się z nią związać. Tak jak wspomniałem, dolną połowę piernika odwracam do góry dnem, układam ją na tężejącej piance i delikatnie dociskam, żeby poszczególne warstwy się ze sobą skleiły. Dzięki temu, że odwracamy ciasto, wierzch naszej kostki będzie niemal idealnie prosty. Tak przygotowane ciasto możecie po prostu odstawić na chwilę na blat lub tak jak ja, do lodówki na czas przygotowania polewy czekoladowej. Jej zrobienie zajmie tylko chwilę i jest banalnie proste. Do miski, której można używać w mikrofali, przekładam 150 g ciemnej 72% czekolady i dodaję do niej 150 ml 36% śmietanki. Naczynie trafia do mikrofali na około 90 sekund. Co 15 sekund wyciągam miseczkę i krótko mieszam jej zawartość. Powtarzam ten krok do całkowitego rozpuszczenia czekolady i uzyskania gładkiej polewy. Gotową polewę wylewam na wierzch naszej piernikowej kostki. Powinno jej spokojnie wystarczyć do tego, żeby całkowicie przykryć górę ciasta bez potrzeby używania silikonowej szpatułki. Po prostu pozwólcie jej się naturalnie rozlać po pierniku. Tak przygotowane ciasto w zasadzie może już lądować w lodówce, ale ja postanowiłem je dodatkowo ozdobić złotym jadalnym pyłkiem. Kilka psiknięć nadało polewie ładnego złotego połysku. Przyznam szczerze, że nie jest to zbytnio widoczne na nagraniu, a szkoda, bo efekt na żywo był bardzo fajny. Gotowe ciasto trafia do lodówki do całkowitego zestalenia pianki i polewy. U mnie kostka spędziła w lodówce całą noc. Co mogę powiedzieć? Wyszło obłędnie. Bardzo aromatyczny, słodki piernik kontrastuje z delikatnie pomarańczową pianką i polewą, która dodaje całości przyjemnej czekoladowej głębi. Do tego mamy lekko kwaskową konfiturę, która nadaje świeżości i sprawia, że kolejne kawałki same trafiają na talerzyk. Dajcie znać, czy przepis wam się spodobał. Życzę wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!